strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym odcinku. Jak wiesz, na moim kanale daję Ci albo wiedzę związaną z nieruchomościami, z różnymi aspektami właśnie inwestowania, czy przygotowania remontu, czy czasami też podnoszenia wartości, a czasami są to wywiady po prostu z ekspertami dotyczące inwestowania w różne rzeczy. Ostatnio, jak wiesz, był wywiad z Filem Koniecznym dotyczącym właśnie w sumie rynku kryptowalut, no bo jest to jedna z najlepszych osób właśnie w kraju, jeśli chodzi o kryptowaluty. No i ten wywiad bardzo cieszył się powodzeniem, bo obejrzało go już w niespełna tydzień kilkanaście tysięcy osób, także zapraszam, jeśli nie widziałeś tego wywiadu. No a dzisiaj w filmie chciałbym bardziej, no nie będzie wywiadu i nie będzie też takiego mędrkowania dotyczącego właśnie jakichś konkretnych rzeczy. Dzisiaj chciałem takich trochę przemyśleń, bo myślę, że raz na jakiś czas można taki film wrzucić. Tym bardziej, że ostatnio miałem dwa szczególne spotkania, a może nawet trzy, bo spotkanie i wywiad z Filem Koniecznym to również było spotkanie szczególne, a Fil również jest osobą majętną, bogatą i można śmiało powiedzieć, że jest milionerem. Nie mówi otwarcie ile ma, ale jest, można powiedzieć, że jest emerytem już w wieku 30 lat, bo ma 30 lat. A ostatnio miałem dwa kolejne spotkania i to były właśnie, tak jak mówię, nietypowe spotkania. Bo pierwsze to spotkanie było z milionerem kolejnym, a drugie spotkanie było z bezdomnym. Zupełnie przypadkowo, można powiedzieć, te obydwa spotkania się wydarzyły. Od wielu lat spotykam się z milionerami. W ogóle kiedyś zrobiłem sobie takie hobby. Postanowiłem, że po prostu będę z milionerami się spotykał. I może najpierw powiem Ci właśnie o tym spotkaniu z milionerem, bo myślę, że to jest takie bardziej oczywiste i może nawet się spodziewasz, czego mnie ten milioner nauczył, a może nie, ale to jest chyba takie bardziej, bym powiedział, pospolite i częściej można spotkać chyba milionera niż bezdomnego, chociaż, no dobra, nie idźmy w to. Bardziej chodzi o to, że może bardziej się spodziewasz tego, czego mógł mnie nauczyć milioner, niż czego mógł mnie nauczyć bezdomny. Więc najpierw pierwsza historia, czyli z milionerem, bardzo fajną osobą, która jest w średnim wieku, ma około 50 lat. Ma firmę od 25 lat, bardzo dobrze ogarniętą i dobrze radzącą sobie. Ta osoba zarabia bardzo dużo pieniędzy, inwestuje też w nieruchomości. No i czego się nauczyłem podczas kilkugodzinnego spotkania z tą osobą? Powiem szczerze, że to było takie spotkanie, które no może mną nie wstrząsnęło, ale dało mi znowu mocno do myślenia. Jest czasami takie spotkanie albo taki film oglądasz i później po tym spotkaniu lub filmie masz ciężko, żeby się otrzepać, jak to mówią. Po prostu kilka godzin lub nawet kilka dni masz w głowie to, co się wydarzyło, a to spotkanie było tydzień temu i ja do dzisiaj o nim myślę, więc po prostu powiem Ci, co tam usłyszałem. No i ta osoba nie ma problemu z pieniędzmi, bo je zarobiła uczciwie. Trochę to trwało, ale te pieniądze, duże pieniądze, bardzo duże pieniądze nie sprawiły, że ta osoba była 100% szczęśliwa. Jeśli ktoś mi dzisiaj oczywiście też powie, że pieniądze szczęścia nie dają, to ja też się z tym nie zgodzę, bo tutaj nie można generalizować ani w jedną, ani w drugą stronę. Tu nie chodzi o to, że pieniądze szczęście dają lub nie dają, bo jest wiele aspektów życia, które łącznie razem powinny być zbudowane w Twoim życiu, czy w moim. Myślę, że każdy powinien sobie to poukładać, żeby to szczęście było. No i właśnie, co tam się wydarzyło na tym spotkaniu? I no dowiedziałem się po prostu, że jest wiele rzeczy, które u tego mojego gościa, u tego milionera, jak dopiero się zadziały, to dopiero ta osoba jest szczęśliwa. I bardzo fajny gość, mówię Ci, 50-letni gość, który przyjechał na spotkanie pełen wigoru, pełen zapału, pełen szczęścia, jest w długim małżeństwie, ponad 30 lat, co dzisiaj nie jest przecież takie modne, jak to się mówi brzydko, bo są przecież problemy jak wszędzie, no i łatwiej się rozwieść i żyć samemu lub szukać sobie nowej żony czy nowego męża, a tam jest, myślę, że mimo problemów wszystko to trwa. Więc ten mój gość powiedział mi, że Grzegorz, pieniądze to jedno, ale bez wielu tych aspektów życiowych nie byłbym szczęśliwy. No i co tam się wydarzyło? Ja mówię, dobra, ale Ty od samego początku tak myślałeś? Miałeś takie myślenie? On powiedział, że absolutnie nie. Dostał kilka sygnałów od życia, miał kilka wypadków ciężkich, miał chorobę i powiedział, że dopiero wtedy, kiedy wydawało mu się, że na początku wydawało mu się, że jest taki nieśmiertelny, bo ma pieniądze, to może wszystko, ale jednak kiedy dostał te strzały od życia, można powiedzieć takie nokauty, to dopiero zaczął nad tym wszystkim innym myśleć. No i co to takiego? No przede wszystkim powiedział, że rodzina, czyli wsparcie najbliższych osób, czyli mówi żona, dzieciaki, mówi, to jest bardzo ważne. Nawet
jak nam się wydaje, że nie. Jak nam się wydaje, że my się będziemy teraz dorabiać, a kiedyś będziemy o tym myśleć. Więc to było pierwsze, co mi powiedział i powiedział, że to jest mega fajne i bardzo budujące i pomagające, bo ktoś nam musi po prostu pomagać, że samemu nie jesteśmy w stanie wrócić do domu i z tych takich trudnych sytuacji otrząsnąć się, nie wiem, oglądając film, uprawiając sport, czy pijąc alkohol, bo niektórzy uciekają. Mówi absolutnie, mówi żona, dzieciaki, to jest coś, co mu daje taki po prostu wentyl bezpieczeństwa, taki, gdzie on po prostu ucieka z tej firmy i ma gdzie uciec, ma do kogo pójść. To jest, powiedział, niesamowite. No, druga rzecz, która w ogóle buduje biznes, to jest, powiedział, etyka w biznesie i takie mega dobre relacje, czyli takie budowanie biznesu na zasadach, na swoich zasadach, na uczciwości, na lojalności, na etyce w ogóle w biznesie. Mówi, to mu pozwoliło w ogóle zbudować biznes, bo jakby tego nie było, to mówi, nie miałby biznesu i nie mógłby też spokojnie z tą rodziną żyć, więc też powiedział, że to jest bardzo, bardzo ważne i takich ludzi lojalnych też ciężko znaleźć. Też powiedział, że budowanie firmy, budowanie spółki, szukanie partnera biznesowego, wspólnika czasami nie jest łatwe. Ja też mu opowiedziałem swoją historię właśnie, gdzie też ten mój wybór właśnie wspólnika nie był udany. Więc powiedział, że to nic złego, że po prostu to się zdarza, także zwrócił bardzo ważną uwagę na to, że to jest niesamowicie istotne i trzeba po prostu o to zadbać. Co dalej? Powiedział, że wiara, obojętnie tak naprawdę jaka, ale powiedział, że wiara, także każdy powinien, to jest oczywiście jego rada, nikt nie musi się z tym zgodzić, ale każdy powinien znaleźć sobie właśnie coś, co będzie mu dawało siłę. Powiedział, że tych kilka wypadków i ta choroba sprawiły, że po prostu dopiero znalazł to i mówi, jest coś takiego, co go trzyma i mówi, to jest coś u góry. Mówi, on się nie musi nikomu tłumaczyć. Też bardzo fajnie powiedział, ja się z tym zgodziłem akurat, bardzo pasuje mi to, co powiedział ten mój gość, że niekoniecznie musisz zgadzać się z tym, co mówią księża, z tym, co mówi Kościół, ale fajnie mieć właśnie coś na górze, coś w głowie i gdzieś tam z kimś się komunikować, obojętnie kto jest tym twoim, bym powiedział, stwórcą, który daje ci mega moc. Więc to jest kolejna rzecz. Generalnie mówił wiele, powiem szczerze, że to nasze spotkanie trwało bardzo długo, kilka godzin, ale powiedział też, że mocno się warto zastanowić, co ty robisz i po co i dlaczego. Czy ty faktycznie wiesz, co robisz, czy robisz to dla pieniędzy. Warto sobie zadać takie proste pytanie. No i ten mój gość też mi je zadał i zadał je sobie wielokrotnie. Co po sobie zostawisz? I mówi, to często weryfikuje, odpowiedź na to pytanie często weryfikuje te nasze całe, często, nie zawsze, ale tą naszą gonitwę, która jest każdego dnia. I czasami niektórzy już tak się zagonili, tak się przyzwyczaili do tego biegu, że nawet się nie zastanawiają, gdzie biegną i po co. Więc on mówi, zasada Pareto, on też sobie zadał pytanie wielokrotnie, bo zasada Pareto jest prosta, przecież znasz tą zasadę, zasada Pareto 80-20, to chyba wszyscy o niej słyszeli. No ale dobrze, ale czy faktycznie jest tak, że tą zasadę stosujesz? Bo mnóstwo osób ją zna, czytało i mówi, no Pareto, przecież wiem, a czy ją stosujesz? A ona jest bardzo uniwersalna i można ją stosować przecież w zasadzie we wszystkim, czy w biznesie, czy w sporcie, czy w innych aspektach życia. No i on właśnie zadał mi pytanie, Grzegorz, czy stosujesz zasadę Pareto w biznesie? Czy nie biegasz niepotrzebnie za rzeczami, które faktycznie nie są istotne i czy gdzieś to clue ucieka ci? Ten sens biznesowy, bo mówi, inne sensy oczywiście one są istotne, ale skup się na przykład na biznesie, tam gdzie zarabiasz pieniądze. Czy faktycznie jest tak, że biegasz faktycznie za tym, za czym powinieneś? Także myślę, że to też jest ważne. No i wracam do tego pytania, czyli co po sobie zostawisz? Bardzo fajne pytanie, na którym fajnie jakbyś się zastanowił. No i oczywiście odpowiedział sobie na pytanie, co po sobie zostawisz. Bo większość mówi, no ja chcę zarabiać dużo pieniędzy, żeby te pieniądze mieć. Ale po co? Po co ci te pieniądze? No, żeby czuć bezpieczeństwo. No, ale po co ci to bezpieczeństwo? No, żeby czuć się dobrze na przykład. Ale po co masz się czuć dobrze? No, żeby móc komuś tam coś kiedyś udowodnić. Ale komu i po co? Żeby komuś coś móc kupić, żeby móc kupić komuś dom. Ale komu? Jeśli ktoś nie ma rodziny, to komu to zostawi? Więc mój gość powiedział, Grzegorz, zadaj sobie to pytanie i wejdź po prostu jak najgłębiej w to pytanie, zadaj sobie kolejnych kilkanaście i co po sobie zostawisz? Czy to będzie konto pełne pieniędzy? Czy na pewno na tym ci zależy, żeby zostawić konto, na którym jest 1, 2, 5? Kamienica. Czy na pewno chcesz zostawić kamienicę? Komu?
jeśli masz rodzinę, która niekoniecznie Cię lubi albo Cię nie wspiera w biznesie i ona dostanie to w spadku, to czy to będzie dobrze? Bo oni się zaczną kłócić może, a może pójdą do sądu, żeby to wszystko podzielić. No właśnie. I czy na pewno to jest to? A może jakaś fundacja? A może jakieś dzieciaki, które będą fajnie wyedukowane? A może jakaś książka z dobrą wiedzą? A może właśnie jakieś filmy na YouTubie, które dają? A może jakiś kurs? A może właśnie jakaś realna pomoc komuś? Nie wiem, może zostaniesz aniołem biznesu i będziesz wspierał kogoś młodego, kto nie ma takiego startu jak Ty miałeś. Ja mam, powiem Ci, totalnie milion pomysłów na odpowiedź na to pytanie i żadne z tych pomysłów to nie jest, żeby zostawić full pieniędzy ludziom, tylko bardziej chciałbym zostawić wędkę niż rybę, żeby ktoś mógł korzystać z tego, co ja robię, co zostawiam, ale żebym bardziej inspirował, albo żebym zostawił coś, co będzie można zarządzać, żeby dawało pieniądze. Na pewno nie chciałbym zostawić czegoś, co będzie dawało pieniądze bez pracy, no bo wtedy ktoś będzie z tego korzystał, nic nie robiąc, a to jest, myślę, że nic dobrego. Także zostawiam Cię z tym pytaniem tutaj, a propos tego, czego nauczył mnie milioner, kolejny milioner, bo spotkałem już wielu w życiu i każde spotkanie jest niezwykłe. Każde spotkanie jest niby zwykłe, bym powiedział, bo kawę pijemy i rozmawiamy, po prostu rozmawia człowiek z człowiekiem. Jeśli ktoś przechodzi z boku, to nie widzi nic szczególnego, bo widzi po prostu dwóch ludzi, w tym przypadku dwóch facetów, którzy sobie na kawie rozmawiają przy obiedzie i powie, no co tu w tym szczególnego? Dwóch gości gada. Nie widać, milionerów nie widać. Oni są tacy sami jak my. Jeśli ktoś lubi dobre ciuchy, dobre zegarki, no to może po tym da się ich rozpoznać, ale jak przechodzi obok Ciebie, to tak naprawdę nie ma różnicy, więc myślę, że fajnie jest, jeśli chciałbyś dotrzeć do takich ludzi, to ich szukać, bo miałem właśnie taki kiedyś kaprys, żeby spotykać się z milionerami i mam wrażenie, że jest to łatwiejsze niż Ci się wydaje. Mnie się wydawało, że to jest trudniejsze, ale jest naprawdę łatwe, więc to są te nauki z takiego ostatniego spotkania, czyli podsumowując właśnie etyka w biznesie, dobre działanie, takie etyczne, prawdziwe, rzetelne, z prawdziwością, bez takiej ściemy, z dobrą jakością, z dobrymi ludźmi, czyli bądź transparentny, prawdziwy, to naprawdę ten biznes będzie szedł. Druga rzecz, czyli poukładanie sobie właśnie wszystkich naszych stref życiowych i nie zapominanie, że biznes to nie wszystko, czyli to, co powiedział mój gość, rodzina, dzieciaki, żeby mieć do kogo wracać, żeby mieć komu zostawić albo kogo uczyć, żeby mieć te dzieciaki, żeby faktycznie był taki moment, że mamy dla kogo to robić, albo mamy kogo uczyć, albo kogo inspirować. Kolejna rzecz właśnie to jest również to zdrowie, czyli to, co mówiłem, że a propos tych wypadków i tej choroby dopiero nasz gość zrozumiał, że to jest istotne, więc też warto o to zdrowie zadbać. Wiara, myślę, która też dodaje tego animuszu i tego faktycznie takiej energii do działania i wiemy, że mamy jakby dla kogo, albo że ktoś nam tam pomaga i często jak mamy te trudne nawet momenty, to wiemy, że jak coś nam się udało w takich nawet dziwnych momentach, kiedy już spisaliśmy wszystko na stratę, a jednak się udawało, no to czasami możemy sobie to wytłumaczyć, że właśnie ktoś tam jest i ktoś nam pomaga. Ok, i teraz to drugie spotkanie z bezdomnym, totalnie w ogóle spontaniczne. Przyjechał do mnie ostatnio znajomy i będąc wieczorem gdzieś tam na mieście, szliśmy no i po prostu siedział bezdomny na ławce. No i ja do tego mojego znajomego mówię, chodź podejdziemy do niego, zagadamy, może coś potrzebuje. Po prostu totalnie spontanicznie, nie planowałem tego, widziałem go od 100 metrów, bo taki był kawałek drogi i widziałem go wcześniej, ale totalnie tego nie planowałem. Dosłownie, nie wiem, kilkanaście metrów przed tym wpadło mi coś takiego do głowy i podeszliśmy do tego mężczyzny z wózkiem, który siedział na ławce i w tym wózku miał cały swój dobytek. No i przywitaliśmy się i po prostu spytaliśmy, czy czegoś potrzebuje. Bardzo się zdziwił, ale był bardzo uprzejmy. Bym powiedział, że był bardzo dobrze ubrany jak na bezdomnego. Jakkolwiek to brzmi, to po prostu wyglądał dobrze. Mimo że miał gdzieś tam brodę, był zarośnięty, to jakoś nie odrzucał nas zapach i ten ubiór. Po prostu widać, że jakoś tam w miarę jak mógł, tak o siebie dbał. No i zaczęliśmy z nim rozmawiać. Okazało się, że człowiek ten jest 12 lat na ulicy i był kiedyś przedsiębiorcą, więc też specjalnie o tym mówię. To chciałem właśnie, żebyś tego wysłuchał, bo był to przedsiębiorca w jednym ze śląskich miast. Działał, miał firmę
część to była jakaś budowlanka, część to były jakieś tam usługi dla urzędów miasta, no po prostu jakieś tam rzeczy robił. Ale opowiadał mi o tym w szczegółach, nie chciałbym może w to wchodzić, niekoniecznie to jest takie istotne, ale nawet mówił mi o kontraktach, jakie tam były kwoty na fakturach. Całkiem spoko. Można by było z tego całkiem dobrą firmę zrobić i żyć. Powiedział, że zrobił kilka błędów i posłuchał kilku złych doradców. Właśnie miał tam kogoś, kto mu źle doradził, właśnie w związku z tą firmą, z jakimś podpisaniem jakiejś umowy i po prostu to nie wyszło, to się rozjechało. Być może brak takiej ręki, która pomogła, czy prowadziła ten biznes od początku, być może coś innego, ale finalnie doszło do tego, że ta osoba jest na ulicy, straciła mieszkanie, no i po prostu mieszka jako bezdomny. I czego nauczył mnie ten bezdomny? Poszliśmy oczywiście gdzieś tam na stację, bo chciał jakieś jedzenie, pomogliśmy mu, coś tam kupiliśmy, jakieś piwko, bo powiedział, że nie ma problemu z alkoholem, ale tydzień nie miał żadnego piwka, więc chętnie by się napił, bo był upał straszny. Więc usiedliśmy z tą osobą i po prostu zaczęliśmy rozmawiać. I powiem szczerze, że bardzo dobry człowiek. Mógłbym powiedzieć nawet, że taki oczytany. Często się myśli, że bezdomny to jakiś głupek, tak? Że to jest jakaś osoba nie wiadomo skąd. Wcale nie. Tutaj mówimy o tym, że to ktoś był przedsiębiorcą. I pomyślałem sobie, że każdemu z nas się może noga potknąć i każdy z nas mógłby być w takim miejscu. Nie wiemy, jakby się to wszystko potoczyło, gdyby coś nam nie wyszło. Także pomyślałem sobie, że kurczę, mówimy do niego, że każdy mógłby być na Twoim miejscu. I fajnie by było Ci pomóc. I umówiliśmy się z nim następnego dnia, robiąc mu trochę jakby taki test. Mówimy, słuchaj, my Ci chcemy pomóc, co Ty potrzebujesz? Potrzebujesz mieć jakiś pewnie dowód, nie masz dokumentów, nic. No to dobra, chciałbym mieć z Tobą kontakt jakiś pierwszy, więc umówmy się jutro o godzinie 12 w tym samym miejscu, przyjdź, a my Ci zorganizujemy telefon z kartą, żebyś miał możliwość dzwonienia. I tak też zrobiliśmy. Drugiego dnia byliśmy o 12 w tym samym miejscu i on był. On po prostu przyszedł na to miejsce i to znaczy, że mu zależało. I sobie pomyślałem, że ile mam spotkań i ile ludzi dzisiaj, którzy mają zegarki, którzy mają technologię, mają samochody, mają internet w każdej kieszeni i mimo to oni się spóźniają na spotkania, a ten właśnie nasz przyjaciel przyszedł na 12 i był po prostu zgodnie z planem. Mimo że nie miał telefonu, nie miał zegarka. To mi też dało do myślenia właśnie, że on mnie szanuje, bo się z nim umówiłem. Ja go szanowałem, więc byłem na czas. No i znowu kupiliśmy mu jakieś jedzenie tego drugiego dnia. Daliśmy mu ten telefon. Powiedzieliśmy mu, jak to wszystko działa, że mamy się kontaktować i będziemy kolejne, z tego co wiem, jest jutro do fryzjera umówiony, bo jakaś dziewczyna też w ramach takiej pomocy chce go tam obciąć, bo będzie robił zdjęcia i te zdjęcia będą wykorzystane do zrobienia dowodu osobistego, żeby właśnie dostał jakąś na początku pomoc finansową z MOPS-u, żeby miał po prostu za co się tak jakby rozwijać. I czego on mnie nauczył? Mam wrażenie, że rozmawialiśmy też o tym, bo ja mówię do niego, wiesz co, ale ty tak naprawdę nic nie masz, czyli ty jesteś bogatszy od niejednego człowieka, który cię mija i który czasami się z ciebie śmieje. A on mówi, jak to? Ja mówię, no bo ty nic nie masz. A on mówi, no nie mam. A ja mówię, większość osób, która obok ciebie przechodzi, ma kredyt, czyli ma minus. Ma leasing, ma dom w kredycie na 30 lat. Może nie ma leasingu, nie ma domu w kredycie, ale może ma chwilówkę, może ma 10 000 długu na karcie kredytowej albo 20, czyli ma minus, musi oddać, a ty masz 0. A on mówi, kurczę, masz rację. Ja mówię, właśnie, zwróć uwagę. Mało tego, na sam koniec tego naszego spotkania, kiedy daliśmy mu właśnie jakieś jedzenie, kiedy daliśmy mu ten telefon i po prostu powiedzieliśmy, że będziemy się kontaktować w najbliższych dniach, to ten nasz przyjaciel ściągnął bransoletkę z nadgarstka, z ręki i ze łzami w oczach mówi, wiecie co, ja w sumie nie potrzebuję tej bransoletki. Wyście mi tak pomogli fajnie, że ja wam tą bransoletkę dam. I przekazał nam bransoletkę. Więc to też pokazuje, że ktoś, kto ma bardzo mało, jeszcze od siebie daje. A często ci, którzy mają bardzo dużo, nie zawsze, ale mówię, że często i pewnie się z tym zgodzisz i wielokrotnie byłeś świadkiem takiej sytuacji, właśnie często ci, którzy mają bardzo dużo, no nie dają. I właśnie ten nasz przyjaciel też to potwierdził. Powiedział, że osoby, które mu pomagają, często są to osoby biedne, często są to starsze osoby, które mają naprawdę bardzo mało, jakieś babcie, emeryci, którzy widać, że naprawdę są biedni, schorowani, a przynoszą mu jakieś nawet drobne pieniądze, czy nawet parę złotych, czy nawet jakąś kanapkę. A mówi, ci, którzy mają dużo lub są bogaci, przynajmniej widać z tego, że są dobrze ubrani albo w super samochodach, to nawet w jego kierunku nie popatrzą.
I myślę, że to też to jest jakaś lekcja, żeby się trochę obudzić w tych czasach. Ja pytałem ostatnio wiele osób, jak spędziły pandemię, czy cokolwiek z tego czasu wyniosły, czy czegoś się nauczyły, czy coś zrobiły dobrego, czy może coś przeczytały, albo jakoś inaczej zrozumiały życie, bo było mnóstwo czasu na to. Już nie było wymówek, że czasu nie ma, żeby pomyśleć, żeby poczytać, żeby właśnie pójść może jakąś inną stronę, żeby założyć fundację, żeby pomóc bezdomnemu, cokolwiek, żeby pojechać do babci, u której się nie było lata, bo nigdy nie ma czasu. Więc generalnie bardzo, myślę, dobry przykład do przemyślenia dla Ciebie. I ten pierwszy z milionerem, który też mi dał do myślenia i wcale te pieniądze nie są u niego najważniejsze. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć: Grzegorz, no ale co on może teraz gadać, jeśli on ma pieniądze? On teraz jest mądry, bo ma hajs. To on może sobie teraz mówić, że dla niego jest ważne to czy to. Jasne, mówi się, że pieniądze są najważniejsze dla tych, którzy ich nie mają, ale ten nasz gość, który jest dzisiaj milionerem wielokrotnym, też mi opowiadał, że miał co najmniej kilka takich sytuacji, że brakowało po prostu jednego tygodnia, żeby zbankrutował, bo przy tak dużej firmie i przy tak dużych obrotach, przy tak dużych kosztach stałych, a z tego co wiem, jego koszty stałe to są 2 miliony złotych miesięcznie, można naprawdę bardzo szybko się przewrócić i ja też to mogę potwierdzić, bo w mojej spółce największej mieliśmy mniej więcej 1 milion obrotu, tak maksymalnie 1 milion obrotu miesięcznie, więc też te koszty stałe były bardzo duże, także wiem, że te pieniądze jak są, to wcale nie musi oznaczać, że wszystko jest dobrze, więc fajnie, jeśli wyciągniesz coś z tego z tych moich 20-minutowych rozkmin, to fajnie, jeśli nie, no to trudno, ale zostawiam Ci te moje 2 historie, te 2 spotkania, zarówno z milionerem, jak i bezdomnym, i po prostu zrób coś z tym. Zostawiam Ci, co z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa, może coś z tego wyciągniesz, może nie, ale myślę, że jest tutaj co wyciągać. Także miłych rozkminek, zapraszam na następny film i do zobaczenia. Trzymaj się.